Mazury. Gęste lasy, które ciągną się kilometrami i skutecznie odcinają wszystko, co znajduje się w ich wnętrzu od reszty świata. To właśnie tutaj, w miejscu pozornie zapomnianym i trudnym do odnalezienia, powstał Wilczy Szaniec, główna kwatera Adolfa Hitlera na froncie wschodnim. Kompleks ukryty wśród drzew, chroniony kolejnymi warstwami zabezpieczeń i systemem maskowania, był w rzeczywistości jednym z najważniejszych punktów dowodzenia podczas II wojny światowej. Jaką historię kryje to fascynujące miejsce? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem odcinka jest Adrian Giersch. Budowa Wilczego Szańca rozpoczęła się w 1940 roku. To właśnie wtedy Adolf Hitler podjął decyzję o stworzeniu nowej, silnie chronionej kwatery, przeznaczonej do kierowania planowaną wojną ze Związkiem Radzieckim. Jeszcze pod koniec tego roku rozpoczęto pierwsze prace ziemne i wylewanie fundamentów. Na lokalizację wybrano Las Gierłowski, teren położony na obszarze III Rzeszy, a jednocześnie stosunkowo blisko ówczesnej granicy niemiecko-sowieckiej. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji od ministra Fritza Totta przystąpiono do właściwych działań. Prace budowlane ruszyły na szeroką skalę w 1941 roku, tuż przed rozpoczęciem operacji Barbarossa. Prowadzono je w bardzo szybkim tempie, a kolejne obiekty powstawały równolegle z użytkowaniem już istniejącej infrastruktury kompleksu, rozciągającego się ostatecznie na powierzchni 250 hektarów. Na jego terenie Adolf Hitler pojawił się 24 czerwca 1941 roku i to właśnie wtedy nadał temu miejscu nazwę, czyli Wolfschanze, która sama w sobie nawiązywała do pseudonimu Hitlera, czyli Wolf oznaczającego wilk. W kolejnych miesiącach, w kolejnych latach kompleks był oczywiście coraz bardziej rozbudowywany. Powstawały nowe budynki, baraki, nowa aparatura infrastrukturalna, nowe systemy zabezpieczeń. Szacuje się, że od 1941 roku na terenie Lasu Gierłowskiego powstało około 200 budynków. Prac nigdy formalnie nie zakończono i trwały one nieprzerwanie do 1944 roku. Od początku ogromny nacisk położono na kamuflaż. Cały kompleks projektowano tak, aby z perspektywy powietrza zlewał się z otoczeniem, w czym pomocą służyła domieszka trawy morskiej obecna w zaprawie. Bunkry przykrywano warstwami ziemi i roślinności. Nasadzano drzewa, a nad drogami rozciągano siatki maskujące, imitujące korony lasu. Uwzględniano nawet zmieniające się pory roku, dzięki czemu zabudowa przez cały rok przypominała naturalny fragment lasu. Za powyższe prace odpowiadała sztuttgarcka firma ogrodnicza Seidenspinner. Teren podzielono na kolejne pierścienie ochrony, na kolejne strefy, które były od siebie oczywiście oddzielone wartownikami, drutem kolczastym, specjalnym systemem zabezpieczeń. To wszystko powodowało, że Wilczy Szaniec był całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Wejście do najważniejszych stref wymagało przepustek i wielokrotnych kontroli. Brukowane ścieżki pozbawione były oświetlenia, aby nie przykuwać uwagi alianckiego lotnictwa. Gierłowski Las został rzecz jasna całkowicie zamknięty dla mieszkańców Kętrzyna oraz okolic. Architektura kompleksu była podporządkowana wyłącznie funkcji militarnej i defensywnej. Budynki miały być odporne na bombardowania. Tym samym wykonano je z niezwykle trwałego żelbetu. Ich forma była surowa i bezkompromisowa. Ciężkie, betonowe bryły przypominały bardziej fortyfikacje niż budynki użytkowe. Wnętrza pozostawały ciasne i ascetyczne, zdominowane przez stal, beton i wąskie przejścia. Jak relacjonował radca rządowy Henry Picker, większość niewielkich pokoi do pracy miało dostęp do światła dziennego i bielone ściany. W skład wyposażenia wchodziły kinkiety o kształcie półlatarni, szafy, stoły, półki na akta, krzesła i taborety z drewna w naturalnym kolorze. Sypialnie, ciasne i pozbawione światła dziennego, miały kącik z umywalnią, urządzenia wentylacyjne, które doprowadzały świeże powietrze. Całkowicie błędnym byłoby postrzeganie terenu Wilczego Szańca jako wypełnionego jedynie bunkrami. W rzeczywistości znajdowała się tam masa budynków gospodarczych, przeznaczonych do spędzania czasu wolnego. Były tam również obiekty sportowe. Generalnie wszystko to, co było niezbędne dla tych tysięcy osób zaangażowanych w funkcjonowanie tego miejsca. Ponadto na terenie Wilczego Szańca znajdowało się również lotnisko, wykorzystywane przez oficerów oraz gości odwiedzających Adolfa Hitlera. Atmosfera miejsca była ciężka i hermetyczna. Mimo obecności kilku tysięcy osób Wilczy Szaniec sprawiał wrażenie odciętego od świata. Ruch ograniczał się do patroli, meldunków i kolumn wojskowych, a codzienność podporządkowana była pracy operacyjnej. Całość funkcjonowała w rytmie nieustannego napięcia oraz izolacji. We znaki dawał się również klimat Gierłowskiego Lasu, który był nawiedzany przez rozmaite insekty, w tym przede wszystkim komary, jak zapamiętała jedna z sekretarek Hitlera, Christa Schroeder. Nogi mam już dokumentnie pocięte i pokryte wielkimi bąblami.
Przydzielono nam środki przeciw komarom, ale są skuteczne niestety tylko przez krótki czas. Mężczyźni dzięki swym długim oficerkom i grubym mundurom są lepiej od nas zabezpieczeni przed tymi wstrętnymi ukuciami. Ich jedynym wrażliwym, narażonym na ataki tych owadów miejscem jest kark. Niektórzy biegają z tego powodu stale w moskitierze. Też to wypróbowałam, ubierając się pewnego popołudnia w moskitierę, ale na dłuższy czas to dla mnie zbyt męczące. W pomieszczeniu nie jest tak źle, jeśli chodzi o te małe bestie. Jak się tylko jakaś pojawia, zaczyna się polowanie. Na klimat tego miejsca uskarżał się również Adolf Hitler, który początkowo sądził, że spędzi tam maksymalnie kilka tygodni bądź kilka miesięcy, zakończonych oczywiście triumfem nad Związkiem Sowieckim. W pewnym momencie uprzedzenia, przyzwyczajenia i fanaberie wodza III Rzeszy zaczęły wyznaczać rytm wszystkich mieszkańców Wilczego Szańca. Codzienność Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu była z jednej strony ściśle uporządkowana, a z drugiej całkowicie nieregularna i przepełniona chaosem. Führer zaczynał dzień dość późno, często dopiero w południe, ponieważ większość jego aktywności przypadała na noc. Zaraz po przebudzeniu do Adolfa Hitlera trafiały meldunki z frontu, a następnie rozpoczynał się cykl wielogodzinnych narad wojskowych. Odprawy bardzo szybko stały się centralnym punktem funkcjonowania kwatery. Hitler analizował mapy, przeglądał raporty, ingerował w ruchy wojsk, czasami skupiając się na nic nieznaczących jednostkach, co oczywiście powodowało napięcia między nim a sztabem głównym. Między odprawami dzień wypełniała rutyna. Krótkie spacery, posiłki i wieczorne seanse filmowe, podczas których najczęściej wyświetlano produkcje Leni Riefenstahl lub animacje Walta Disneya, przeplatały się z kolejnymi spotkaniami. Po projekcjach bardzo często następowały rozmowy, które błyskawicznie przeradzały się w wielogodzinne monologi Adolfa Hitlera. Jakkolwiek sama możliwość wypicia wieczornej, czy w zasadzie nocnej herbatki z wodzem uchodziła za prestiż i wyróżnienie, to szczególnie w przypadku standardowych, regularnych gości tych spotkań powodowały rozgoryczenie. Jak wspominała jedna z sekretarek, chociaż szef jest zawsze bardzo zmęczony, nie chce się kłaść spać, co jest szalenie wyczerpujące, ponieważ nasz krąg przy herbatce składa się wciąż z tych samych ludzi, a z zewnątrz nie mamy właściwie żadnych bodźców i nikt nie przeżywa nic osobistego. Nasze rozmowy są często bardzo monotonne i męczące. Toczą się właściwie ciągle tymi samymi torami. Ogólnie jednak personel Wilczego Szańca nie narzekał na swojego pracodawcę. Sam Hitler zachowywał się bardzo empatycznie, bardzo pozytywnie względem wszystkich swoich pracowników. Może poza generałami, z którymi oczywiście popadał w regularne konflikty, sam Führer był bardzo szarmancki względem kobiet. Potrafił się przy nich zachować. One same czuły się w jego towarzystwie bardzo dobrze. W odczuciu, w emocjach, w podejściu do swojej pracy. Bardzo dużą rolę odgrywały również wysokie pensje, które zagwarantował sam Adolf Hitler. Kwatera główna ożywała za każdym razem, gdy przybywali do niej zagraniczni goście, przede wszystkim przedstawiciele państw sprzymierzonych z III Rzeszą. W Wilczym Szańcu pojawiali się m.in. przywódca faszystowskich Włoch Benito Mussolini, naczelny dowódca fińskich sił zbrojnych Karl Gustav Mannerheim, prezydent Słowacji Józef Tiso oraz przedstawiciele japońskiej dyplomacji. Wydarzenia te były chętnie wykorzystywane przez nazistowską propagandę i regularnie uwieczniane w oficjalnych kronikach filmowych oraz na fotografiach. W spokojniejszych chwilach Hitler często spędzał czas ze swoim owczarkiem niemieckim Blondi, który towarzyszył mu w Wilczym Szańcu i należał do nielicznych stałych elementów jego codzienności poza naradami wojskowymi. Hitlerowi sprawiało wielką przyjemność, relacjonowała jedna z sekretarek, kiedy Blondi podskoczyła znowu o kilka centymetrów wyżej lub kilka minut dłużej balansowała na wąskim pręcie i twierdził, że zajmowanie się swoim psem to dla niego najlepszy wypoczynek. Zachowały się zdjęcia pokazujące ich kontakt, na których widać Adolfa Hitlera podczas zabaw i czułych gestów wobec psa, co kontrastuje oczywiście z surową atmosferą kwatery. Świadkowie twierdzili, że Adolf Hitler był bardzo przywiązany do swojej suczki Blondi i bardzo się denerwował, gdy ta okazywała sympatię jakiemuś innemu gościowi, komuś, kto przebywał w bezpośrednim otoczeniu Führera. Albert Speer wspominał, że bardzo problematyczne były wspólne kolacje, gdy pies, jak to pies, lgnął do tych, którzy mieli mięso na talerzach. Adolf Hitler stosował bowiem dietę jarską, a każdy posiłek był wcześniej kontrolowany z obawy przed otruciem. Kucharze najczęściej przygotowywali dla niego puree ziemniaczane oraz gotowane warzywa. Posiłki dyktatora były bardzo ubogie. Hitler unikał również alkoholu i papierosów, pijąc przede wszystkim wodę mineralną Fachinger oraz herbatę. Wśród personelu nie zawsze przestrzegano tych zasad. Zarówno tytoń, jak i alkohol stanowiły odskocznie dla pogrążonych w marazmie żołnierzy i urzędników.
Ascetyzm Hitlera był zauważalny również w warunkach, w których ten funkcjonował na osobiste życzenie wodza. W pomieszczeniach, w których mieszkał, w których pracował, które zajmował, temperatura nie mogła przekraczać 11 stopni. W ogóle warunki, w których funkcjonował Hitler, w zasadzie niczym nie różniły się od tych, które posiadali jego oficerowie. W gabinecie Hitlera panowała ciężka, ponura atmosfera i niemal absolutna cisza. Jak wspominał Franz von Sonnleitner, służący zaanonsował mnie kolejny raz, po czym wszedłem do Hitlera. Siedział w niewielkim pomieszczeniu przy małym stole i bez słowa odbierał meldunki. W pokoju było zimno. Suka Blondi bacznie mi się przyglądała i oceniała sytuację. Hitler podrygiwał stopą i tylko towarzyszący temu ruchowi odgłos przerywał przytłaczającą ciszę. Z biegiem czasu coraz bardziej pogarszał się jego stan zdrowia. Znamy oczywiście te przypadki trzęsącej się ręki, w przypadku której naukowcy wskazują na postępującą chorobę Parkinsona. Ponadto Hitler uskarżał się na problemy ze wzrokiem oraz oczywiście problemy z zębami, które również urosły do rangi anegdoty. Co więcej, Hitler cierpiał na bezsenność i nawracające biegunki. Kiepski stan Adolfa Hitlera rzucał się w oczy nie tylko osobom przebywającym z nim na co dzień, ale również odwiedzającym go dygnitarzom. Minister propagandy Joseph Goebbels zauważył, że Führer w ciągu 3 lat wojny postarzał się o 15 lat. Jest rzeczą tragiczną, że Führer tak się odcina od życia i wiedzie tak bezwzględnie niezdrową egzystencję. Istotną rolę w życiu Hitlera na terenie Wilczego Szańca odgrywał powszechnie nielubiany lekarz Theodor Morell, który stosował bardzo inwazyjną farmakologię, która była złożona zarówno z leków uspokajających, jak i silnie stymulujących. Wpływ tych substancji na zachowanie Hitlera do dziś pozostaje przedmiotem analiz historyków, zwłaszcza że część preparatów mogła zawierać składniki o działaniu narkotycznym. Poza Theodorem Morellem Hitlera odwiedzali również inni lekarze i specjaliści zajmujący się konkretnymi dolegliwościami. Jedną z nich była dietetyczka Helene von Exner, która przygotowywała specjalnie dobrane posiłki dostosowane do jego stanu zdrowia i nawyków żywieniowych, mimo że była zadeklarowaną nazistką. Została odsunięta od swojej funkcji po odkryciu żydowskiego pochodzenia jej babki. Co istotne, zarówno ona, jak i jej rodzina zostały objęte ochroną i nie podlegały przepisom ustaw norymberskich. Führer panicznie bał się bakterii i wirusów. Jeśli ktoś chciał się z nim spotkać, musiał przejść przez konkretną kontrolę. Jeśli ktoś miał choćby najsłabsze przeziębienie, nie mówiąc już o poważniejszych chorobach, do audiencji w ogóle nie dochodziło. Po klęsce pod Stalingradem atmosfera w Wilczym Szańcu uległa wyraźnemu pogorszeniu. Narastało poczucie izolacji i świadomości strategicznego kryzysu. Adolf Hitler stawał się coraz bardziej podejrzliwy wobec otoczenia, a jego decyzje coraz częściej rozmijały się z realiami frontu. Kulminacją napięcia był zamach z 20 lipca 1944 roku, który dodatkowo pogłębił atmosferę strachu i kontroli wewnątrz kompleksu. Kluczową rolę w zamachu na życie Adolfa Hitlera odegrał oficer Wehrmachtu Klaus von Stauffenberg. Postać, która z biegiem lat została mocno zmitologizowana, co często utrudnia jej bardziej obiektywną ocenę. To właśnie Stauffenberg zdecydował się podłożyć bombę w drewnianym baraku, gdzie odbywała się odprawa. Miało to ogromne znaczenie, ponieważ lekka konstrukcja budynku znacznie słabiej tłumiła siłę wybuchu niż żelbetowe bunkry Wilczego Szańca. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu najwyższych dowódców Wehrmachtu, a Adolf Hitler, jak miał w zwyczaju, prowadził naradę stojąc nad rozłożonymi mapami. Stauffenberg przywiózł ze sobą 2 teczki wypełnione ładunkami wybuchowymi, jednakże uzbroić udało mu się tylko jeden. Stauffenberg wszedł do pokoju, w którym odbywała się narada, a następnie pod stołem położył jeden z tych ładunków. Następnie, tłumacząc się pilnym telefonem, opuścił miejsce spotkań. Około godziny 12:42 doszło do detonacji. Eksplozja rozerwała wnętrze baraku, zabiła 4 osoby i raniła kilkanaście kolejnych. Fala uderzeniowa była jednak skierowana głównie ku górze i na zewnątrz. Jednym z kluczowych czynników, który uratował Adolfa Hitlera, było przesunięcie teczki za masywną, drewnianą podporę stołu konferencyjnego. Element ten przejął znaczną część energii wybuchu. Adolf Hitler został wyrzucony przez falę uderzeniową, doznał poparzenia nóg oraz pęknięcia błony bębenkowej, jednakże ogólnie bardzo szybko doszedł do siebie, co było tyle zaskakujące, że samo pomieszczenie zostało niemalże doszczętnie zniszczone. Chaos wywołany eksplozją został szybko opanowany. Ochrona SS natychmiast zabezpieczyła teren i rozpoczęła ewakuację Adolfa Hitlera do bezpieczniejszej części kompleksu. W ciągu kilku godzin Hitler był już przekonany, że zamach był wynikiem szerokiego spisku w Wehrmachcie, co uruchomiło falę aresztowań. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto aresztowania. Schwytano nie tylko Stauffenberga,
ale również pozostałe osoby bezpośrednio zaangażowane w zamach. Bardzo szybko rozpoczęto procesy, którymi objęto nawet te osoby, które choćby w delikatnym stopniu były związane z ruchem oporu. Zamach doprowadził również do natychmiastowego zaostrzenia procedur bezpieczeństwa w Wilczym Szańcu. Ograniczono dostęp do odpraw, wzmocniono ochronę osobistą Hitlera i zmieniono organizację narad, które od tej pory odbywały się w bardziej kontrolowanych warunkach. Za kilka miesięcy kwatera została zresztą opuszczona przez wodza, który ze względu na zbliżającą się Armię Czerwoną przeniósł swoje centrum do Berlina, gdzie pozostał do końca II wojny światowej. Tymczasem mazurski kompleks tracił na znaczeniu. Rozpoczęto ewakuację poszczególnych dokumentów, przedmiotów, ale sama nieruchomość czy nieruchomości pozostały oczywiście na miejscu. Nie dało się ich ewakuować w tak krótkim czasie, w związku z czym podjęto decyzję o ich zniszczeniu. Na początku 1945 roku przeprowadzono operację minerską na ogromną skalę. Obiekty wysadzano przy użyciu dużych ilości materiałów wybuchowych. Wstrząsy były odczuwalne w całej okolicy, jednak część konstrukcji przetrwała, ponieważ ich masywność przekraczała możliwości całkowitego zniszczenia. Teren dodatkowo zaminowano, co miało uchronić przed jego zajęciem. Gdy żołnierze Armii Czerwonej znaleźli się na tym terenie, Wilczy Szaniec był opustoszały i częściowo zniszczony. Po wojnie teren przez długi czas pozostawał niebezpieczny. Rozminowywanie trwało wiele lat, a w okolicznych lasach regularnie odnajdywano niewybuchy. Część zabudowy rozbierano, inne obiekty stopniowo zarastały roślinnością. Z czasem ruiny zaczęły nabierać znaczenia historycznego i stały się jednym z najbardziej charakterystycznych śladów II wojny światowej w Polsce. Surowe, betonowe konstrukcje, ukryte w lesie do dziś, przypominają o skali miejsca, które miało pozostać niewidoczne, a stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli wojennej historii regionu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwu książkę Feliksa Bora pod tytułem Wilczy Szaniec – Sekrety tajnej kwatery Hitlera na Mazurach, która ukazała się nakładem wydawnictwa High Story. W tej książce autor w bardzo przystępny sposób przedstawia nam zarówno historię tego miejsca, jak i osób, które znajdowały się na jego terenie. Autor opisuje nie tylko sam kompleks, ale również jego zaplecze techniczne, systemy bezpieczeństwa oraz mniej znane epizody związane z codziennością tego miejsca. To wartościowa pozycja dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć realia Wilczego Szańca i spojrzeć na niego nie tylko przez pryzmat znanych wydarzeń, ale także jego wewnętrznej struktury i organizacji. A póki co bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.